Poznajcie Maskletę, czyli widowisko ściągające setki tysięcy widzów, a będące spektaklem wybuchających naziemnych i powietrznych petard, które siłą rzeczy generuje trzęsienie ziemi. Za dosłownie 20 minut startuje nasza Maskleta. Tym razem mamy rewelacyjną lokalizację, ponieważ znajdujemy się jakieś, nie wiem, 15 metrów od granicy. Dla porównania wczoraj byliśmy dobre kilkaset metrów dalej, a i tak tłukło, więc co będzie z tak małej odległości możecie się domyślać i zobaczyć za dosłownie chwilę. Mam ze sobą oczywiście nauszniki, żeby zadbać o mój narząd słuchu. Być może jest to delikatna fanaberia i przesadzam, bo jak widzicie wszyscy wokół takich narzędzi nie posiadają. Niemniej na koniec dnia to, co też zobaczycie, to że w Masklecie nie do końca chodzi tylko i wyłącznie o bodziec akustyczny, ale również chodzi o fizyczny, w sensie chodzi o te wibracje, o to, co będziemy czuli na swoim ciele, te drgania, trzęsienia ziemi i ta energia, która wiąże się z tą całą eksplozją. I to właśnie ściąga ludzi. I come to a few Maskletas every year. Zabraliśmy ze sobą też kamerkę 360 od GoPro, także te unikatowe kadry, które będziecie widzieć, powstały właśnie przy jej użyciu. Dziś ustawiliśmy się tutaj na tym placu gdzieś około 11:40. Już dużo miejsc było zajętych, w szczególności tych na froncie. Ludzie sobie siedzieli razem z krzesełkami, ale jak możecie zobaczyć, w sumie jest tutaj ciekawy paradoks, ponieważ zaraz dalej ludzie są ekstremalnie zduszeni niczym sardynki, zaś tutaj wokół nas jest relatywny luz. No a to wynika z tego, że część osób sobie jeszcze siedzi. No i jakby nie patrzeć, też mój mikrofon robi robotę, ludzie myślą, że jestem z telewizji. To dobry hint, dobra wskazówka, weźcie ze sobą mikrofon i udawajcie kogoś z telewizji. 4 minuty zostały do startu! Za 1,5 minuty startujemy, ja już w pełnej gotowości, także nie słyszę otoczenia, aczkolwiek zaraz je poczuję.
eskalacji, także zaczynają się coraz większe ładunki. O ile zaczęło się relatywnie skromnie od min i petard ziemnych, gumowych firecrackerów, o tyle teraz mamy już saluty. Jak wiecie, mieliśmy mikrofon telewizyjny, więc po wszystkim wpuszczono nas na plac, z którego wystrzeliwana jest cała maskleta i pirotechnicy z lokalnej firmy Pirotechnia Valenciana szykowali tam się już do kolejnego pokazu, który wyjątkowo miał się odbyć późnym wieczorem. Because you are now preparing the maskleta which will be in the evening, right? The color maskleta. Był to bowiem ostatni dzień Fajas. Jak możecie zobaczyć, towaru jest sporo. Co ciekawe, są nawet wyrzutnie konsumenckie, między innymi jakieś krosety, chyba też salut, trudno nawet powiedzieć, co dokładnie to jest. Okay, this is the single shots you use, yes? Okay, so Moron, the salutes which explode in the sky. Yes, of course. Okay, great. Swoją drogą ta firma produkuje istotną część widocznej tutaj pirotechniki. But you are producing it in your own factory, or you are letting some other factory produce for you under your brand? No, it's an only factory. Okay. Okay. Okay, great. Oh, okay. A to nie jest mina? This is something like the mine, or? This is a shell, yeah? It's going... But it's not exploding on the sky, or it is? It is exploding. Okay, but so there is some additional parts here? Okay, and it fall down... This is the motor of the chute. Okay, so it goes with the chute, and then chute is exploding, and that is falling down like that. Okay, great. Yes. To, co widzieliśmy, to bomba pirotechniczna wykonana z tworzywa sztucznego, no także owszem, średnio eko. To, co mnie zaintrygowało, to fakt, że korpus był cały, a nie uległ rozerwaniu na skutek eksplozji, no i tam średnio się udało dogadać, ale podejrzewam, że wewnątrz znajdowało się mniejsze inner tuby emitujące czerwone światło, czyli kometę i wieńczące się hukiem, które to przecież widzieliśmy. No i jak te tubki opuszczają korpus, to ten sobie spada w sumie nienaruszony, bo jak widać nie był rozerwany, co miałoby miejsce, gdyby ta bomba miała efekt saluta, no czyli byłaby po prostu jedną ogromną petardą. Jeśli interesuje Was zaplecze takiego widowiska, to nagrałem dla Was przebitki. Jeśli coś z nich Was zaintryguje i mielibyście pytania, śmiało piszcie w komentarzu, bowiem staram się odpisywać na każde.